Większość materiałów została zgrana po zaaplikowaniu fanowskiego patcha CE, który naprawia sporo błędów, sporo powiększa też zasięg widzenia i umożliwia granie w wyższej rozdzielczości. Trespasser. Gra, która przez wielu uważana jest za jedną z najsłabszych, jakie się pojawiły. Miano Krapa przylgnęło do niej tak bardzo, że nawet sam twórca Seamus Blackley niezbyt pochlebnie się o niej wypowiada. Jednakże wydany w 1998 roku Trespasser wyprzedzał swoje czasy o kilka długości. Na tyle, że nawet dziś użyte w nim technologie, bardzo często nowatorskie, robią wrażenie. Oto historia Trespassera, gry, która miała zmienić oblicze branży gier wideo, ale wyszło jak zawsze. W 1993 roku na ekrany kin wchodzi Park Jurajski reżyserii Stevena Spielberga. Film odnosi gigantyczny sukces, a dinozaury zaczynają pojawiać się dosłownie wszędzie. Film zdobył 3 Oscary i zarobił na świecie $1 miliard. Nic dziwnego, że sequel był wielce pożądany i wręcz pewny. I tak też się dzieje. W 1997 roku pojawia się The Lost World Jurassic Park, pełnoprawny sequel. Choć dinozaurów było tam zauważalnie więcej, film był słabszy od poprzednika, co przełożyło się też na box office, gdzie film zarobił $618 milionów. Przed premierą filmu narodził się pomysł, aby równolegle do filmu wydać grę, co było i jest do dzisiaj częstą praktyką przy większych blockbusterach. Jednakże, aby uniknąć kiepskich gier bazowanych na licencjach filmowych opowiadających z grubsza to, co będzie na ekranie, narodził się pomysł, aby zrobić sequel do drugiej części filmu. Potrzeba było tylko do tego człowieka z wizją, który pociągnie taki projekt. Tutaj na arenę wchodzi Seamus Blackley, człowiek orkiestra, ojciec pierwszego Xboxa, który zanim stał się rozpoznawalną postacią, pracował w Looking Glass Studio przy silnikach fizycznych do takich hitów jak Flight Unlimited, Ultima Underworld czy System Shock. W tym pierwszym Seamus zaprojektował silnik daleko wyprzedzający to, co można było spotkać w ówczesnych symulatorach lotu. Na pewno pomogło mu to, że był już dość doświadczonym pilotem. Po sukcesie Flight Unlimited zaczął pracować nad przeniesieniem fizyki na symulator myśliwców. Jednakże spory sukces poprzedniej gry spowodował, że kierownictwo Looking Glass Studios chciało stworzyć sequel, który by bezpośrednio konkurował z Microsoft Flight Simulator. Jednakże Seamus nie chciał pracować nad sequelem Flight Unlimited i konsekwencją tego było jego odejście z Looking Glass Studios, choć niektórzy twierdzą, że został stamtąd wyrzucony. Tak czy tak, nie cieszył się bezrobociem zbyt długo, bo w 1995 roku znalazł pracę w DreamWorks Interactive, firmie Spielberga skupionej na tworzeniu gier komputerowych opartych o filmowe produkcje tegoż reżysera. Choć wtedy studio wciąż było bez większych sukcesów komercyjnych. Za Seamusem do DreamWorks przeszło kilku kolegów z poprzedniej firmy, m.in. Austin Grossman, który w przyszłości napisze m.in. 2 części Dishonored. Tutaj Seamus i Spielberg w którymś momencie się zetknęli i powstał pomysł na stworzenie Trespassera, gry opartej o licencję Parku Jurajskiego, rozwijającej historię z filmu. Zarazem gry, jakiej jeszcze świat nie widział i zdecydowanie nie był na nią gotowy. Trespasser miał być grą, która miała zaskoczyć wszystkich. Jednak wybujała ambicja Seamusa i jego kolegów zdecydowanie ich przerosła. Ale po kolei. Gry FPS w pierwszej połowie lat 90. głównie opierały się na akcji. Fabuła niby była, ale gdzieś z boku i często niezbyt istotna. Nawet wychwalany Quake nie był niczym więcej niż grą typu chodzi ludzik, strzela i zbiera klucze. Seamus chciał podejść do gry pierwszoosobowej zupełnie inaczej. Chciał, aby głównym motorem działania była historia. Gra, która nie opierała się na ciasnych korytarzach i zbieraniu kluczy, ale gra z otwartym światem. Dziś może się to wydawać logiczne, ale w 1995 roku było czymś nowatorskim i wręcz szalonym. Warto pamiętać, że 1995 rok to najlepsze czasy filmów interaktywnych, w których historia pełniła najważniejszą funkcję, a FPS-y były jedynie prostymi strzelankami. Seamus chciał, aby gracz doświadczył
uczył bycia w grze jako wirtualna postać, a nie jako unoszący się karabin przed oczami, jak w innych FPS-ach. Trespasser nie miał skupiać się na strzelaniu i zabijaniu kolejnych setek takich samych przeciwników. Tutaj trzeba było kombinować, a w wielu przypadkach zamiast walki lepiej było brać nogi za pas i uciekać. Dinozaury, które miały pełnić rolę adwersarzy, nie miały być typowym ludzikiem do odstrzału, ale myślącymi istotami polującymi na gracza, którymi, uwaga, targały emocje. Można by nazwać, że Trespasser nie miał być strzelanką, ale symulacją rozbitka, który chciał przeżyć w niegościnnych warunkach, czyli nazywając prościej grą typu Survivor. Trzeba mieć świadomość, że w odróżnieniu od korytarzowych, zamkniętych i prostych strzelanek FPS, Sheamus chciał stworzyć otwarte środowisko, a dokładnie dżunglę z drzewami i ukrytymi pośród nich budynkami. Mapę, po której będą przemieszczać się atakujące nie tylko gracza, ale i siebie nawzajem dinozaury. Wszystko w pełnym 3D i z wysoce zaawansowaną fizyką. W 1995 roku brzmiało to jak fantastyka naukowa. Pomysł Sheamusa był niezwykle odważny, a DreamWorks miało pieniądze, aby pomóc go zrealizować. Mr. Hammond, I think we're back in business. Fabuła gry skupiała się na Annie, która rozbija się na wyspie Sorna na tak zwanym Side B, na którym działa się akcja drugiej części filmu. Jednakże Anna trafia tam rok po wydarzeniach w The Lost World. Dość szybko okazuje się, że na wyspie znajdują się pozostałości po bazach InGenu oraz przebywające na wolności dinozaury. Celem Anny jest przeżycie i ucieczka z wyspy. Bohaterka nie miała być doświadczoną poszukiwaczką przygód, ale zwykłą kobietą w niezwykłej sytuacji. Co ciekawe, pomysł na to, aby gracz kierował postacią żeńską, pojawił się kilka miesięcy zanim wyszedł pierwszy Tomb Raider z legendarną Larą Croft. Niestety, wcześniejsza premiera i niezwykła popularność gry o Larze mocno przyćmiła hype na Trespassera. Jednakże gra nie miała być typowym wyciskaczem pieniędzy na bazie popularnej licencji. Trespasser miał kryć w sobie więcej treści niż mogłoby się z początku wydawać. I faktycznie gra rozszerza pomysły twórcy książkowego Parku Jurajskiego Michaela Crichtona. Film bardzo spłycał fabułę powieści, ale gra starała się to nadrobić. Na przykład w grze możemy odwiedzić dom Henry'ego Wu, który w filmie miał marginalną rolę, ale w książce był przedstawiony jako miłośnik lat 80. i to w grze udało się oddać. Czy dom Denisa Nedry'ego, który był dość ważną postacią, ale w sumie nic o jego zainteresowaniach nie dało się z filmu wynieść. Gra rozwijała licencję w sposób, w który docenili tylko ci, co czytali książkę. Jeśli bazowałeś jedynie na filmowej licencji, te wszystkie smaczki były zupełnie niezrozumiałe i zbędne. Blackley do gry wdrożył kilka na swój czas genialnych i niespotykanych pomysłów. Jednym z nich był całkowity brak HUD-a, coś czego w grach FPS się nigdy nie widziało. Postać sama mówiła, ile jest pocisków w magazyn podczas podnoszenia broni, a za ilość energii życiowej odpowiadał tatuaż na piersi bohaterki, który podczas obrażeń wypełniał się czerwonym kolorem. Brak HUD-a dziś może tak nie dziwi, ale w 1995 roku było to wyjątkowo osobliwe. Sheamus zabrał się do pracy. Zebrał team, który w pocie czoła rozpoczął pracę nad modelami dinozaurów. Siatki modeli były tworzone w programie 3D Max i swojego czasu były to najlepiej wykonane modele w grach wideo. Choć jak dziś wspomina sam Sheamus, wielu z artystów pracujących przy grze nigdy wcześniej nie modelowało na komputerach. Każdy z dinozaurów liczył od 300 do 500 poligonów. Może to i niewiele, ale pamiętajmy, że wyspa miała być dość mocno zalesiona, a każde drzewo również było zbudowane z 50-120 poligonów. Mimo to sprytnie próbowano obejść limity silnika i ówczesnych komputerów. Zbudowano system kaszowania tekstur, który co ciekawe mógł ich mieć nieskończoną, przynajmniej w teorii, ilość. Tekstury były trzymane w osobnym pliku wymiany i ładowane w razie potrzeby. System był sprawny, aby nie powiedzieć bardzo sprawny. Nawet przy bardzo intensywnych lokacjach wykorzystujących mnóstwo tekstur, opóźnienie w nałożeniu tekstury, jeśli już się zdarzało, wynosiło 1-2 klatki, co było imponującym osiągnięciem. Do tego każdy obiekt 3D, gdy oddaliło się od niego na pewną odległość, był wyrzucany z pamięci i był zastępowany płaską bitmapą. Jeśli ponownie zaczynaliśmy zbliżać się do obiektu, był on ponownie zamieniany na obiekt 3D. Ciekawe, bo mapa była tworzona w zależności od tego, z jakiego kąta patrzyliśmy na obiekt i przechowywana do momentu, aż została ponownie zamieniona w obiekt 3D, jeśli zachodziła taka
potrzeba, przez co można było na przykład dwuwymiarowy samolot okrążyć, a ten był cały czas zwrócony w kierunku gracza, jak na przykład ciała wrogów w Doomie. Ale gdy zmieniał się na obiekt 3D, następował przeskok i widać było, że coś, co widzieliśmy z przodu, nagle zmieniało się w obiekt z tyłu. Ogólnie to bardzo ciekawe podejście i nie przypominam sobie innej gry, która by wykorzystała ten patent. Co ciekawe, w pierwszych buildach gry widać, jak niski był zasięg widoczności, gdzie obiekty były zamieniane na bitmapy tuż przed oczami gracza. Później oczywiście zostanie to trochę naprawione, niemniej była to pierwsza gra, która pozwoliła stworzyć tak bogaty w detale otwarty świat. Nawet wychwalany Quake składał się głównie z korytarzy i zamkniętych lokacji, a tutaj pełna swoboda. Każdy poziom składał się z 10-15 tysięcy obiektów. W tamtym czasie Sheamus nie posiadał narzędzi umożliwiających automatyczne ich rozmieszczenie na mapie, więc każde drzewo, każdy kamień czy krzak trzeba było na każdej mapie umieścić ręcznie dokładnie tam, gdzie miał być. Kolejną ciekawostką był teren, po którym poruszała się Anna. Był on bazowany na modelu wyspy Sorna, który zeskanowano laserowo. Początkowo nawet planowano stworzyć prawdziwie otwarty świat z całą wyspą dostępną od początku, ale okazało się to zbyt dużym obciążeniem dla ówczesnych komputerów. Więc koniec końców zeskanowany model przydał się jedynie do określenia z grubsza konturów map i poziomów wysokości. Poza tym wszystko trzeba było i tak przygotować ręcznie. Choć dzięki temu wyspa nie była płaska, a składała się w zasadzie z samych nierówności. Kolejny dość niespotykany w grach FPS element. Zespół Sheamusa podjął się bardzo dziwnego sposobu projektowania poziomów w grze. Otóż cała mapa była składana w 3D Maxie. Na tamte czasy twórcy pracowali na Pentium 2 266 MHz, co przenosiło się na szybkość działania programu. Jak wspomina Blackley, reakcja na kliknięcie obiektu, aby go przesunąć, mogła trwać i 60 sekund, bo pliki projektów były tak duże, że komputer nie miał wystarczającej mocy i pamięci, aby w miarę sprawnie nimi zarządzać. Dziś nadal powstają modele w Maxie do gier, ale wszystko zazwyczaj jest składane w odpowiednim edytorze dostosowanym do danego tytułu. Przy Trespasserze założono błędnie, że 3D Max zastąpi autorski edytor i wszystko będzie można zrobić bezpośrednio w programie 3D, a gotowy model całej mapy wypluć jako model gotowy do zaimportowania w grze. Jak sam Blackley wspomina, 3D Max był mocno wspomagany autorskimi skryptami, które w niewielkim dość stopniu usprawniały jego działanie, choć nie miały wpływu na szybkość programu. Dodatkowo, aby potem przenieść lokację z 3D Maxa na silnik gry, wymagany był autorski eksporter. Też był tworzony przez jednego z programistów, ale był niestabilny i powodował masę błędów. Dlaczego? Bo dla programisty, który zajmował się tą dość złożoną i niezwykle ważną funkcją, był to pierwszy projekt 3D, jakim się zajmował w życiu. Również muzyka była na wysokim poziomie. Dzięki temu, że mieli wsparcie Stevena Spielberga, można było użyć dźwięków dinozaurów wyprodukowanych przez ILM. Ale niestety muzyka stworzona przez Johna Williamsa była poza zasięgiem z powodu praw autorskich należących do kogoś innego. Dlatego w grze nie usłyszymy dokładnie tych samych motywów co w filmie, ale muzykę inspirowaną pracą Williamsa stworzoną przez firmę Sound Deluxe z Billem Brownem na czele. System generowania dźwięków to kolejne imponujące dzieło. Nie bazowało na odtworzeniu po prostu zwykłych próbek dźwięku nagranych do odpowiednich akcji, czyli na przykład uderzenia kijem w beczkę. System wybierał odpowiednie próbki dźwięku i miksował je, ustawiając głośność w oparciu o fizyczną kolizję obiektów. Stąd też w grze, w teorii, nie usłyszymy dwóch idealnie takich samych wystrzałów. Dzięki zaangażowaniu Stevena Spielberga udało się do gry ściągnąć znanych aktorów. I tak w rolę Johna Hammonda ponownie wcielił się Lord Richard Attenborough, którego wspomnienia możemy usłyszeć podczas gry. A w rolę głównej bohaterki wcieliła się Minnie Driver. Pozostał jeszcze jeden aspekt, w którym gra miała wyróżniać się na tle innych. Fizyka. Nie była to rzecz obca Sheamusowi, znał się na tym doskonale. Postanowiono zaimplementować najbardziej zaawansowany silnik fizyczny, jaki widziało się w grach. Fizyka była obliczana dla każdego obiektu na scenie. Odstrzelenie nogi od krzesła powodowało, że to zaczynało się chwiać i upadało. Zrzucenie skrzynki z góry powodowało, że skrzynka realistycznie spadała. Wrzucony kamień do wody tonął, ale już obiekt drewniany na niej się unosił. Silnik fizyczny był dobry, ale musiano zrezygnować z bardziej zaawansowanych zagadnień w grze, które opierały się na budowaniu mostów ze stosu pudeł czy beczek, bo było to po prostu zbyt nieprzewidywalne i w zasadzie niemożliwe do wykonania.
Dlaczego? Fizykę obiektów oparto na zasadzie tak zwanych bounding boxów, czyli pudełek, które otaczały każdy obiekt. Więc aby fizyka mogła działać na obiekt, ten musiał być otoczony właśnie takim pudełkiem, czy bardziej matematycznie sześcianem. W fizyce najczęstszym problemem jest przenikanie przez siebie obiektów. Gdy dwa pudełka się zetkną i zaczną przenikać, wtedy zaczynają się od siebie odpychać. Jednak nie przestaną w momencie, aż przenikanie zniknie, ale ich ruch będzie trwał nieskończenie długo, do momentu, aż natrafią na jakąś blokadę. Aby tego uniknąć, trzeba było dodać do silnika siłę tarcia. Niestety, implementacja tarcia była zbyt skomplikowana i powodowała matematyczne problemy wewnątrz samego engine'u, więc z tego zrezygnowano. Przez co gra doskonale radzi sobie, jeśli trzeba coś zrzucić czy popchnąć, ale zupełnie sobie nie radzi, kiedy trzeba położyć kilka obiektów na sobie. Wystarczy spróbować położyć na sobie dwie skrzynki, aby zobaczyć, jakim wręcz niewykonalnym staje się to zadaniem. Silnik po prostu odpycha obiekty do momentu, aż te nie natrafią na inny obiekt, który to zablokuje. Mimo to fizyka w Trespasserze wyprzedzała swoje czasy o wiele lat. Choć owszem, była problematyczna, ale fizyka i tarcie to nie jedyny problem, z jakimi borykał się Trespasser. Oczywiście Steven Spielberg od czasu do czasu wpadał do studia zobaczyć, jak sprawy się mają, jednakże nie trzymał nad tym pieczy, dając twórcom zupełną swobodę. W tamtym czasie wydawało się to idealnym rozwiązaniem, bo cóż reżyser filmowy może wiedzieć o tworzeniu gier wideo? Co nie było do końca prawdą, bo Spielberg był zapalonym graczem i sam posiada dość pokaźną kolekcję gier. Jednakże brak jakiegokolwiek zarządzania z czasem okaże się jednym z wielu problemów prowadzących do katastrofy. Z racji, że produkcję gry rozpoczęto przed erą pierwszych akceleratorów 3D Voodoo, gra zwyczajnie go nie wspierała, opierając wszystkie obliczenia jedynie na procesorze. Jak się domyślacie, to nie mogło działać płynnie. Gra nawet miała zablokowany klatkarz na poziomie 20 FPS-ów, bo wtedy nikt nie sądził, że będzie można więcej z tego wycisnąć i chyba nie było komputera, który by potrafił tą granicę przekroczyć. Aby móc grać większe ilości klatek niż 5, dosłownie 5, trzeba było obniżyć rozdzielczość do 320 na 240 pikseli, w której nie za wiele było już widać. Gra była brzydka, nieczytelna i zupełnie nie nadająca się do grania. Niemniej, era 3D FX-ów nadciągała i gry 3D dostały potężny boost płynności i Sheamus nie mógł tego ignorować. Jednakże Trespasser był oparty na nowatorskich i zarazem unikalnych technologiach, których akceleratory nie obsługiwały, np. cache'owanie obiektów, które pozwalało renderować setki obiektów na scenie, czy bump mapping, który był już znany, ale tutaj twórcy zaproponowali własne rozwiązanie, które lepiej nadawało się do gry, a które oczywiście nie było wspierane przez akceleratory. Premiera kart Voodoo spowodowała kolejne opóźnienie projektu, jak i przekroczenie budżetu kolejny raz. Twórcy zdecydowali się na hybrydowy silnik renderujący. Obiekty, które posiadały bump mapping, były renderowane software'owo, natomiast reszta przez akcelerator. Niestety, z racji tego, że ilość obiektów z mapowaniem nierówności była tak olbrzymia, zastosowanie akceleracji 3D w grze było dość marginalne. Więc w zasadzie grę można było odpalić albo w trybie software'owym z bump mappingiem, albo z akceleracją 3D, ale bez tego efektu. Jednak poważniejszym problemem było cache'owanie obiektów i zmiana tych dalszych na bitmapy. Z jednej strony nie można się było tego pozbyć z racji skomplikowanych scen na zewnątrz, z drugiej strony Voodoo nie obsługiwało wymysłów zespołu Sheamusa, choć w końcu uda się to ukiełznać, będzie to przyczyną kolejnej obsuwy premiery gry. Koniec końców system zmiany obiektów na tekstury udało się zaimplementować, jednakże w pliku wymiany pojawiły się problemy z sortowaniem obiektów, przez co czasami można zauważyć, że ten, który jest bliżej, jest zasłonięty przez inny, który jest dalej. Niestety problemy technologiczne nie były jedynymi, z którymi borykał się zespół. Gra nie posiadała żadnej specyfikacji technicznej, żadnych dokumentów projektu. Wszystko opierało się na rzuconym pomyśle czy pewnej sytuacji, w której miała znaleźć się bohaterka i twórcy próbowali przenieść ten zamysł na grę. Brakowało kierunku, w którym gra miała iść i dokąd miała zmierzać. Sheamus po latach przyznał, że właśnie z powodu braku dokumentów projektowych widzi główny powód klapy Trespassera, przy którym praca przypominała gigantyczny chaos. Kolejnym elementem, który niezbyt dobrze działał, była sztuczna inteligencja. Jak wspomina Sheamus, pierwszy dinozaur w grze pojawił się koło 1998 roku, na 5 miesięcy przed premierą gry.
Każdym dinozaurem miało kierować szerokie spektrum emocji, jak strach, złość, ciekawość, ból, głód itd. Jednakże na początku, gdy do gry wrzucono dinozaury z pełnym zestawem emocji, te po prostu stały i nie wiedziały, co dalej robić. Zdecydowano się usunąć emocje, pozostawiając tylko agresję i głód. Dinozaury, zamiast być sterowane wysoce zaawansowanym systemem opartym o uczucia, stały się prostymi przeciwnikami działającymi na banalnym schemacie. Początkowo chciano też zaimplementować system, w którym będzie się można przed dinozaurami chować, jak w pierwszej części filmu w scenie w kuchni. Jednakże okazało się to nierealne do stworzenia, więc raptory, jeśli tylko zobaczą gracza, będą go ścigały niezależnie, czy spróbuje się ukryć, czy nie. Zapewne grając w Trespassera nieraz da się zauważyć, że dinozaury utykają, podnosząc dziwacznie nogi. Było to kolejnym ciekawym pomysłem teamu. W sumie do dzisiaj każda growa postać korzysta z gotowych animacji, chodu, biegu czy skoku. W Trespasserze za ruch dinozaurów odpowiadał silnik fizyczny i kinematyka odwrotna. Na czym to polegało? Wyobraź sobie, że postać idzie z boczem góry. W dzisiejszych grach co najwyżej zmieni się jego animacja, ale nie ma w postaci próby zachowania równowagi podczas biegu po nierównej powierzchni. W Trespasserze dinozaury starają się zachować równowagę, gdy silnik fizyczny wylicza, jak powinny postawić łapę, aby się nie przewrócić. Owszem, wygląda to dość dziwnie, ale gdy pomyśli się, że to nie są predefiniowane animacje, ale animacje w czasie rzeczywistym, które przygotowuje silnik fizyczny, robi to jednak wrażenie. Aby bardziej to uzmysłowić, spójrzmy na GTA 5. Postacie korzystają z predefiniowanych animacji, ale gdy potrąci nas samochód, za bezwładność ciała odpowiada już silnik fizyczny. W Trespasserze ten silnik działa cały czas. Osobny akapit warto poświęcić ramieniu bohaterki, które widzimy podczas gry przed sobą. Tutaj też wykorzystano kinematykę odwrotną. W czasie gry ręka potrafi wyginać się pod różnymi absurdalnymi kątami. Co prawda, w stosie na samej górze zachowań samej dłoni jest system, który ma dbać o to, aby to nie nastąpiło, ale często system po prostu nie działa. Do tego dochodziła absurdalna wręcz animacja, kiedy Anna strzelała ze strzelby czy karabinu maszynowego, trzymając go tylko jedną ręką. Wyglądało to niezwykle dziwacznie, ale jak wspomina Seamus, jedna ręka powodowała już tak dużo problemów, że dodanie drugiej sprawiało wręcz niemożliwy do okiełznania chaos. Z tego powodu wybrano mniejsze zło i przedziwne używanie tylko jednej ręki. Jednakże druga ręka była w planach nie tylko po to, aby umożliwić bardziej precyzyjne strzelanie, ale i na niej miał się znaleźć tatuaż z poziomem energii. Koniec końców jednoręką Annę trochę w koślawy sposób wytłumaczono na początku gry faktem, że ta złamała rękę i nie może jej używać. Problemem okazała się też broń biała, na przykład kije. Jeśli posiadały one jakąkolwiek masę, używanie jej w zasadzie zabijało bohaterkę, a ręka wykręcała się pod przedziwnymi kątami. Zdecydowano się na szybko wyzerować masę broni białej, przez co ta stała się zupełnie bezużyteczna. A okładanie dinozaura baseballem, który ma wagę powietrza, wygląda, cóż, osobliwie. O ile oczywiście uda ci się jeszcze go trafić. Wracając do opaska energii, przeniesiono go na piersi bohaterki. Piersi były duże, aby ukryć brak nóg. Jeśli uda nam się spojrzeć na bohaterkę z zewnątrz, to są to w zasadzie same piersi z przyczepionymi rękoma, lewitujące nad ziemią. Jednak problemy nie opuszczały zespołu. Kolejnym gwoździem do trumny było to, że twórcy podpisali umowę z AMD, przez co zobowiązali się wydać grę w październiku 1998 roku, niezależnie od aktualnego jej stanu. To przez tą umowę gra wyszła w stanie, w jakim wyjść nie powinna, a umowa z AMD była faktycznym powodem wydania bubla. Był to bardzo ryzykowny ruch, zwłaszcza że podczas podpisywania umowy do premiery zostało 6 miesięcy. Podejrzewam, że i Seamus, jak i reszta zespołu wiedziała, że nie uda się tego dokonać. Niestety umowę musieli podpisać, gdyż w innym wypadku groziło to ucięciem środków na produkcję. Seamus wyliczył, że do ukończenia gry od tamtego momentu potrzebują co najmniej od 12 do 15 miesięcy, a mieli ich tylko 6. To z dnia na dzień zmieniło nastawienie zespołu. Z gry, która miała być najbardziej nowatorskim projektem na świecie, w grę, którą trzeba było posklejać na taśmę klejącą, aby to wszystko mniej więcej działało i wypuścić na rynek. Z gry na szybko wycinano wszystko, co było niedokończone. Pod nóż poszły też niektóre poziomy, m.in. Pine Valley, jak i kilka poziomów, które można było zagrać w demie czy we wczesnych buildach gry. Jednak wtedy już mało kto się łudził, że projekt ma szansę powodzenia. Była to desperacka walka o to, aby gra nie była tym, czym dzisiaj jest Big Rigs.
Must go faster. Jeśli spojrzymy na Trespassera nie przez pryzmat gry, ale i projektu, widać wyraźnie, co nie działało. Począwszy od braku dokumentów projektu, brak jakiegokolwiek zarządzania, brak wykwalifikowanych branżowych specjalistów. Dla wielu osób, które pracowały przy Trespasserze, było to pierwsze zetknięcie z tworzeniem gry wideo. Wreszcie kończąc na próbie pójścia na skróty i wykorzystaniu programu 3D jako edytora gry. Jak wspomina Seamus Blackley, zarządzanie interpersonalne w teamie również leżało. Spotkania zespołu były nieregularne, czasami w odstępach kilku miesięcy od siebie i spotkania były głównie demotywujące, gdy wyciągano na wierzch problemy, przekroczenie budżetu i przesuwanie premiery o kolejne miesiące. Gra pojawiła się na rynku w stanie, który w najlepszym razie można by nazwać betą. Jednakże, gdy popatrzy się na historię powstawania, nowatorskich funkcjach, które były pierwszy raz wykorzystane w grach, widać, że mogła to być gra, która zmieni branżę gier wideo. Niestety problemy, z jakimi spotkał się zespół na niemal każdym kroku, uniemożliwiły wykonanie gry na zadowalającym poziomie. Gdy Trespasser wreszcie ujrzał światło dzienne, 2 lata po premierze filmu, recenzenci nie pozostawili na nim suchej nitki, widząc tylko kulejący gameplay, dziwaczne animacje ręki i kuśtykające desperacko dinozaury, całkowicie ignorując nowatorskie rozwiązania, którymi gra była naszpikowana. Uczciwie trzeba przyznać, że Trespasser był pełen błędów i gliczy. Te, co prawda, w pewnym stopniu naprawiał patch 1.1 wydany kilka tygodni po premierze, ale nikogo to już nie interesowało. Mało kto wierzył, że można ten bałagan naprawić w jakiś logiczny sposób. Gra sprzedała się w 50 000 kopii, co było najgorszym wynikiem sprzedażowym, jeśli chodzi o gry oparte na licencji Parku Jurajskiego. Trespasser szybko popadł w zapomnienie. Pojawiły się gry, które były FPS-ami i oferowały otwarte środowisko. Unreal czy Half-Life były grywalnymi, świetnymi strzelankami, choć do zaawansowania Trespassera brakowało im kilka długości. Niemniej, to nie technologia sprzedawała gry, ale jakość rozgrywki, a tej Trespasserowi zdecydowanie brakowało. Nie jest też prawdą, że Trespasser zniszczył karierę Seamusa Blackleya. Na potencjale produkcji poznał się Bill Gates, który wziął go pod swoje skrzydła, dzięki czemu Seamus stworzy biblioteki DirectX, z których do dziś korzysta każda gra działająca pod Windowsem, no i w kolejnym kroku poświęci się pracy nad pierwszym Xboxem. To dzięki niemu Microsoft wciąż jest na rynku konsol jednym z najważniejszych graczy. Trespasser, choć okazał się okrutną porażką, został inspiracją dla wielu gier i twórców, choć ci sami się do tego nie przyznają, no bo kto by chciał się inspirować porażkami. Jednakże nawiązania widać było gołym okiem, na przykład taki Crytek i ich benchmark X-Isle, który był niczym innym niż wyspą porośniętą dżunglą, po której maszerowały dinozaury i program mocno przypominał to, co można było zobaczyć w Trespasserze, a fizyka w legendarnym Half-Life 2 była zaimplementowana właśnie dzięki temu, że Gabe Newell zobaczył fizykę w Trespasserze, tylko tym razem Valve zrobiło to dobrze. Dziś, po latach, Trespasser nadal trzyma się dzielnie. Ogromne poziomy może dziś już nie robią takiego wrażenia, ale w 1997 roku takie połacie terenu z ogromnym zasięgiem widzenia były czymś zupełnie niespotykanym. Niektóre mapy przechodziło się i po 1,5 godziny. Czasami, kiedy wydawało się, że już za kolejnymi drzwiami jest koniec poziomu, okazywało się, że kryje się druga taka sama przestrzeń jak wcześniej. Animacja dinozaurów, nad którą pastwili się krytycy, wbrew pozorom wypada całkiem nieźle. Nieskoordynowane ruchy drapieżników, ich animacja, kiedy zwracają pysk ku graczowi, uważnie ich przez chwilę obserwując, a potem ruszają pędem w naszą stronę, ma w sobie coś z pierwotnego jaszczurzego instynktu. Również to, gdy zranione kuśtykając uciekają od gracza, starając się go jednak wciąż mieć na widoku, jest jakieś takie dziwnie naturalne i prawdziwe. Gra nadal sprawia masę frajdy, a adrenalina i emocje, które towarzyszą nam, gdy jesteśmy ścigani przez raptory, są pierwsza klasa. Całkiem nieźle jak na najgorszą grę, jaka powstała. Trespasser to nadal fajna, choć miejscami mocno niedomagająca gra. Kryje w sobie również masę easter eggów z filmów, ale i co ciekawe zagadkę, którą zaprojektował sam Steven Spielberg. Nie jest to nic odkrywczego, od zrzucamy jeepa na dinozaura i ciężko w tym poczuć rękę mistrza, ale właśnie dzięki takim smaczkom Trespasser to gra wyjątkowa. Pomimo problemów, Trespasser za sprawą niewielkiej, ale dość produktywnej
grupy fanów nadal sobie żyje i ma się dobrze. Powstała masa modyfikacji gry, ma nawet mod do VR-a, pojawił się HD remake wykonany na silniku Unity, a fani zaczęli naprawiać co się dało po Sheamusie i jego ekipie, wypuszczając nieoficjalny patch naprawiający wiele błędów, ale też nie do końca. Najwięcej do społeczności włożył użytkownik TS-Ord, który postawił jedyną stronę poświęconą Trespasserowi, działającą do dzisiaj, gdzie można znaleźć mnóstwo narzędzi i materiałów z gry. Niestety TS-Ord zmarł tragicznie w 2001 roku, potrącony przez samochód. Jednakże jego spuścizna żyje do dziś. Kolejne mody, narzędzia nadal się pojawiają. Dzisiaj Trespasser w oryginalnym Big Boxie kosztuje sporo, a chętnych na zakup tej legendarnej, choć nieudanej gry nie brakuje. Trespasser to jeden z tych tytułów, który pod powierzchnią recenzji kiepskiej gry kryje w sobie prawdziwą technologiczną perełkę, która tylko dzięki wsparciu fanów nareszcie przypomina to, do czego tak desperacko dążył Sheamus Blackley. Welcome to Jurassic Park.